czy ta piosenka była robiona przez AI? Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną eurowizyjną propozycję z Azerbejdżanu. Zanim zaczniemy, standardowo przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę, a także o tym, że trwa plebiscyt na naszego zwycięzcę Eurowizji 2026 i w tym plebiscycie możecie wziąć udział Wy, czyli moi widzowie, każdy z Was może zagłosować. Link do głosowania oraz wszelkie instrukcje i zasady znajdziecie w opisie tego filmu oraz w sekcji komentarzy, a tymczasem przejdźmy już do Azerbejdżanu. Azerbejdżan, tak jak praktycznie co roku, wybrał swoją reprezentantkę wewnętrznie i w tym roku będzie nią Jiva z piosenką Just Go. Ja tej piosenki jeszcze nie słuchałam, więc nie wiem czego się spodziewać. Słyszałam jedynie, że jest to ballada, ale o tyle ciekawi mnie ten utwór, dlatego że były takie plotki i takie oskarżenia, że jest to piosenka stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji. Azerski nadawca co prawda na swój sposób to dementował, natomiast to jest ciekawa sprawa na pewno i tym bardziej ciekawi mnie w takim razie, jak brzmi ta piosenka i czy ja sama też usłyszę w tej piosence coś, co mogłoby wskazywać na to, że została ona stworzona przy użyciu AI. Ale zanim reakcja, to jeszcze szybciutko o tym, jak Azerbejdżan radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji, a Azerbejdżan radzi sobie słabiutko w ostatnich latach. Kiedyś byli naprawdę dobrzy, jeżeli chodzi o wyniki na Eurowizji, robili regularnie bardzo wysokie miejsca i w pewnym momencie to się skończyło i Azerbejdżan nie może wrócić na ten dobry tor. Wszystko zaczęło się psuć mniej więcej około 2018 roku i od tamtej pory tak naprawdę większych sukcesów jakichś nie ma. Jedyny jeszcze taki ewentualnie wyjątek to jest właśnie rok 2019, kiedy byli w top 10, ale potem już bardzo często w ogóle nie ma ich w finałach. Ostatni raz do finału awansowali w 2022 roku, więc troszkę czasu już minęło, dlatego sprawdźmy, co Azerbejdżan przygotował dla nas w tym roku i zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę pod tytułem Just Go. Początek taki zanosi się na balladę faktycznie. I to taką bardzo, bardzo typową chyba. Te kadry też takie balladowe są. Ciekawe, skąd się w sumie wzięły te oskarżenia o to, że to było zrobione przy użyciu AI. Bo w sumie jak to można sprawdzić? Bo to, że coś jest generyczne, to też nie jest od razu takim dowodem. Nie wiem, dajcie mi znać, podzielcie się, jak macie jakieś refleksje na ten temat, bo ja się teraz zaczęłam zastanawiać. Jakby co sprawia, że możemy pomyśleć, że to jest stworzone przez AI. Chyba, że tutaj jakiś, nie wiem, przebitka z czata GPT zaraz wyskoczy, to okej, wtedy tak, ale bardzo typowa ballada, najbardziej balladowa chyba jaka może być. Nie porywa mnie. Nużące to jest bardzo. Naprawdę nic lepszego nie mieli.
Ja nie mówię, że jakieś bopy mają wysyłać, ale kurczę, no to jest tak strasznie basicowe i generyczne i nużące, że kurczę, no nie, no ludzie kochani. Przepraszam, ale ten teledysk też jest bardzo basicowy. To palenie zdjęcia, te ujęcia na dłoń, z której cieknie woda. No, każdy tak robi po zerwaniu. Siedzi w halce na łóżku i pali zdjęcia. Słuchajcie, ja tak robię codziennie. Na plaży też tak się codziennie rozstaje, słuchajcie. Nie, ja nie chcę być wredna, no. Ja naprawdę nie chcę, ale kurde, no. Muszę jakąś rozrywkę znaleźć w trakcie słuchania tego, no. Wiecie, co mi przypomina ten teledysk? I mówię to całkowicie serio. To mi przypomina takie kadry z jakiegoś tureckiego serialu dosłownie, bo tam są takie właśnie kadry, takie bardzo przerysowane, takie wręcz momentami groteskowe. Piosenka co prawda nie brzmiała jak wyjęta żywcem z tureckiego serialu, natomiast była ona, no, słabiutka dla mnie. Czy ta piosenka była robiona przez AI? Nie wiem. Natomiast to, przez kogo i co to było tworzone, nie zmienia faktu, że była to dla mnie bardzo słabiutka piosenka. Nie było w tej balladzie zbytnio ani żadnej kulminacji tych emocji, ani jakiegoś takiego napięcia budowanego w tej piosence. Ta piosenka nie rosła w trakcie słuchania, tylko ona cały czas była bardzo taka monotonna, taka nużąca. Nie podobał mi się ten utwór, sorry bardzo, było to dla mnie po prostu nudne. Dlatego przejdę chyba już do oceny i też chyba krótko i zwięźle podejdę do tego tematu, bo dla mnie to jest piosenka, której bez wyrzutów sumienia dam po prostu chyba 1. Innego wyjścia za bardzo nie widzę, szczerze mówiąc. Jak Azerbejdżan poradzi sobie w tym roku na Eurowizji z tym utworem? Jeżeli mam być z Wami całkowicie szczera, a zawsze jestem, to jest kolejny, zaraz po San Marino, kraj, którego braku awansu jestem niemalże pewna. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby ten Azerbejdżan wszedł do finału w tym roku z tego typu utworem, jeżeli z lepszymi, i to o wiele lepszymi w ostatnich latach nie mógł wejść. W półfinale drugim, czyli w tym, w którym jest Azerbejdżan, są o wiele lepsze ballady i naprawdę, no, moim zdaniem nie ma szans. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie znać, co Wy myślicie. Może ktoś z Was jednak lubi tę piosenkę, albo może ktoś z Was jednak wierzy, że Azerbejdżan się zakwalifikuje. Przypominam także raz jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę, a także o tym plebiscycie na naszego zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.